Witam Was na kanale. W momencie kiedy to nagrywam mamy dopiero lipiec, a już się pojawiły przecieki LEGO Star Wars na rok 2025. Koniecznie zostawcie łapkę w górę wraz z subikiem i dzwoneczkiem, aby nie przegapić następnych filmów. Zachęcam również do zostania wspierającym na kanale, ponieważ za niedługo pojawią się specjalne dodatkowe treści tylko dla wspierających, a uwierzcie, że będzie warto. Przechodzimy do przecieków. Pierwszym zestawem na liście jest 75402 Myśliwiec Ark 170. Statek z ery Wojen Klonów, który raczej każdy fan kojarzy. W LEGO pojawiło się kilka wersji, a ostatnia w 2010 roku. Nie znamy niestety jakichś większych konkretów przy tym zestawie, ale to w sumie podobnie jak przy następnych omawianych w tym filmie. Ale raczej możemy się spodziewać około 4 postaci. Pewniaki to od 2 do 3 klonów pilotów w nowym stylu i droid astromechaniczny. Ale zauważcie, że przy wersji z 2010 roku zamiast jednego klona pojawił się Jedi Kit Fisto i tutaj myślę, że możemy mieć do czynienia z podobnym zabiegiem, ale tutaj raczej bym liczył na postać Plo Koona, zwłaszcza, że tutaj by pasował do tego zestawu, patrząc chociażby na scenę z rozkazu 66. Poza tym Plo Koon w grze Skywalker Saga otrzymał fajny design drukowanych szat. Set może być jednym z pierwszych specjalnie nawiązującym do 20-lecia Zemsty Sithów, która będzie w przyszłym roku. Zestaw ma liczyć 497 elementów i ma kosztować około 300 zł. Kolejny zestaw nawiązujący również do Wojen Klonów to 75401 Myśliwiec Jedi Ahsoki. Prawdopodobnie będzie to wersja Interceptor, którą możemy kojarzyć chociażby z 5. sezonu Wojen Klonów, gdzie Ahsoka ratowała Anakina przed Baz-droidami. Obstawiam tutaj od 2 do 3 figurek, no bo przeważnie w statkach Jedi tyle otrzymujemy. Pewniakiem jest Ahsoka Tano jako Padawan. Taka wersja Ahsoki pojawiła się w LEGO raz w 2013 roku, w tym pojeździe Umbarańczyków. Jestem ciekawy, jak wyjdzie odnowiona wersja i liczę na powrót starego elementu nakrycia głowy. Kolejnym takim raczej już pewniakiem jest jej droid astromechaniczny, który jej towarzyszył na początku Wojen Klonów oraz w 7. sezonie. Mam kilka propozycji do trzeciej potencjalnej postaci. Mógłby się to okazać mistrz Ahsoki Anakin Skywalker, bo w końcu jego figurka z okresu Wojen Klonów zbyt często w LEGO się nie pojawia, zwłaszcza w ostatnich latach. Kolejną moją propozycją jest Kapitan Rex fazy pierwszej. Co prawda w ostatnim czasie otrzymaliśmy Rexa w 2 zestawach, w Venatorze i Microfighterze, ale była to wersja fazy drugiej. A taką fazę pierwszą też fajnie byłoby otrzymać. Zwłaszcza, że w LEGO w stylu 2020 pojawiły się tylko 2 takie klony. Warto też przypomnieć, że kiedyś otrzymaliśmy już Myśliwiec Ahsoki, ale to była wersja z pierwszych sezonów w takim trójkątnym kształcie. Tam poza Ahsoką i jej astromechem pojawił się również Baz-droid. Myślę, że może on być trzecią potencjalną postacią w tym zestawie. Set ma posiadać 290 elementów i może kosztować około 200 zł. Następny zestaw to 75403 budowany Grogu w wózku. Tym razem zestaw nawiązujący do Mandalorianina, a konkretnie Grogu zbudowany z klocków w swoim charakterystycznym okrągłym pojeździe. Tego typu zestawy dobrze znamy, chociażby R2-D2, który pojawił się na początku tego roku, a niebawem wychodzi jeszcze C-3PO. Co ciekawe, Grogu z klocków już otrzymaliśmy w roku 2020, ale tak jak powiedziałem wcześniej, tutaj on ma być w swoim wózku. Zestaw ma posiadać 1048 elementów i może kosztować około 400 zł. Kolejny zestaw na liście to 75404 Aklamator. Lekki krążownik z ery Wojen Klonów, który w LEGO pojawi się po raz pierwszy. Jestem całkiem zaskoczony, że LEGO wzięło akurat ten statek pod uwagę, zwłaszcza, że on się pojawiał głównie w tle, zarówno w Wojnach Klonów, jak i w Ataku Klonów. Zestaw będzie 18+, w mniejszej skali,
typu jak Soku Millennium czy też Tantive 4. Zestaw ma posiadać 450 elementów i kosztować około 200 zł. Kolejny zestaw to 75405, krążownik Mon Calamarian Home One. Będzie to drugi zestaw 18+ w mniejszej skali. Ale tym razem statek pochodzi z oryginalnej trylogii, mogliśmy go zobaczyć chociażby w Powrocie Jedi. Ten krążownik w LEGO w sumie pojawi się pierwszy raz, bo wcześniej w roku 2009 otrzymaliśmy jego hangar. Jestem ciekawy, jak tutaj LEGO sobie poradzi, bo patrząc po kształtach raczej nie będzie on łatwy do odwzorowania. Zestaw ma posiadać 559 elementów i kosztować około 280 zł. Ostatnim zestawem na styczeń będzie 75410, zestaw 4+, myśliwiec Mando N1. Raczej średnio zapowiada się ten zestaw, ale wiadomo, jest on przeznaczony dla najmłodszych fanów i ta konstrukcja musi składać się z dużych elementów, no i tak naprawdę z niewielu elementów. Ale patrząc na zestawy z Young Jedi Adventures albo na AT-STs Endoru, to możemy wywnioskować, że tutaj również otrzymamy 3 postacie. Oczywistym tutaj wyborem będzie Mando Dingerin i jego przyszywany syn Grogu. Jeśli chodzi o trzecią postać, to tutaj mam dwie sugestie. Z racji, że zestaw musi nawiązywać do trzeciego sezonu Mando, to z chęcią zobaczyłbym tutaj droida astromechanicznego R4, który w trzecim sezonie się pojawiał, mało tego sterował nawet statkiem N1. Drugim pomysłem, chyba nawet lepszym, byłby Greef Karga w stylizacji z trzeciego sezonu. Zwłaszcza, że w LEGO otrzymaliśmy wcześniej inne jego wersje z pierwszego sezonu i sezonu drugiego. A potencjalna trzecia wersja fajnie uzupełniałaby kolekcję. W sumie to tyle z zestawów na styczeń. Możliwe, że jeszcze w przyszłym roku pojawi się jakiś zestaw z serialu The Acolyte. Co prawda produkcja zalicza się raczej do tych słabszych, ale z chęcią w LEGO zobaczyłbym nowego Sitha Kimira, czy też Mistrza Jedi Sola. Dawajcie koniecznie znać w komentarzach, na który z tych przecieków najbardziej czekacie i co o nich myślicie. Trochę szkoda, że nie znamy większej ilości konkretów, jak na przykład minifigurki. W tej kwestii na tę chwilę pozostają nam jedynie domysły. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę wraz z subskrypcją i dzwoneczkiem, aby nie przegapić następnych filmów. Niech moc będzie z wami.